Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny dzień, kolejny vlog, kolejny temat. W dniu dzisiejszym poruszymy temat związany z informatyzacją, z cyfryzacją, z informatyzacją naszego życia, informatyzacją przestrzeni, w której żyjemy. Także zaczynamy. Informatyzacja jest nam znana tutaj od wielu dekad. Właściwie znacząco przyspieszyła podczas II wojny światowej, gdzie takie firmy jak IBM zaczęły wdrażać swoje pierwsze komercyjne systemy informatyczne. I te systemy informatyczne miały za zadanie wspierać różne procesy. Od procesów obliczeniowych, poprzez procesy biznesowe oraz również procesy związane z przemysłem wojennym, militarnym. I tutaj IBM jest takim świetnym przykładem tego, co miało miejsce właśnie podczas II wojny światowej, gdzie Niemcy podczas II wojny światowej, wykorzystując technologię IBM-a, korzystali już z komputerów, pierwszych komputerów. Dla przykładu, pierwsze takie centra obliczeniowe miały miejsce już w obozach koncentracyjnych, czyli na terenie obozów koncentracyjnych, niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych, gdzie wykorzystywano właśnie numeryczność, cyfryzację do pewnych procesów zarządzania, do pewnych procesów segregacji rasowej, segregacji społecznej zasobu ludzkiego. Jeżeli ktoś ogląda Darka Kwietnia, to Darek Kwiecień od co najmniej 15 czy nawet więcej lat na swoim kanale bardzo często powtarza frazę otwarcie wrót, Wunderwaffe, czyli ta wspaniała broń, która miała tutaj zostać jakby objawiona. Tą wspaniałą właśnie bronią, tak jak tutaj idąc nawet za Darkiem, jest cyfryzacja. W obecnej chwili jest to sztuczna inteligencja, która też przejmuje większość procesów w naszym świecie, a wtedy to była cyfryzacja obliczeniowa, centra obliczeniowe. I dla przykładu Niemcy, stosując takie centra obliczeniowe, mieli wiedzę, jaki zasób ludzki mają w swoim posiadaniu, co ten zasób ludzki jest w stanie dla nich wytworzyć i co mogą oczekiwać od danego zasobu ludzkiego. Te wszystkie tatuaże w obozach koncentracyjnych, tak, one miały też formę cyfrową, czyli to był ciąg cyfr, który notabene był później też przetwarzany w celach statystycznych. I dlatego tutaj po wojnie, właściwie nie po wojnie, pierwszy system takiej cyfrowej identyfikacji ludzi wprowadzono w 1935 roku w Stanach Zjednoczonych. To był tak zwany Social Insurance Number. Social Insurance albo Social Security Number. Social Security Number. Miało to na celu identyfikowanie ludzi podczas tego wielkiego kryzysu. Prawda? W tym czasie, w 1935, przed wojną, II wojną światową, w Stanach Zjednoczonych był wielki kryzys. Po to między innymi wybuchła II wojna światowa w Europie, żeby Stany Zjednoczone mogły dzięki temu zyskać, tak, wygramolić się z tego jakby kryzysu światowego. Ale do rzeczy.
I teraz ta technologia stosowana właśnie w Stanach Zjednoczonych przez IBM trafiła również później do Niemiec, czyli do nazistowskich Niemiec, czy tam do III Rzeszy. Zwał jak zwał, wiadomo, Niemiec jest zawsze Niemcem i zostanie Niemcem. Także czy to Prusak, czy to Niemiec, wiemy o co chodzi. Zawsze to nigdy nie jest dla nas nic przyjaznego, nic korzystnego. I teraz ta technologia IBM-u trafiając tutaj do Niemiec, po wojnie również trafiła do nas, do Polski, tak? W Polsce dosyć długo używane były w latach 70. bodajże, czy 70. został wdrożony tak zwany system PESEL. Czym był system PESEL, który notabene do dzisiaj jest używany i który również ma wiele ukrytych funkcji w sobie, o których przeciętny zjadacz chleba nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić. System PESEL w Polsce, dla ciekawostki, był wdrażany przez Służbę Bezpieczeństwa oraz wdrażany dzięki właściwie Służbie Bezpieczeństwa, pod koordynatą Służby Bezpieczeństwa. Wdrażany był oczywiście przez informatyków IBM-a i tych samych informatyków, tej samej korporacji, tego samego IBM-a, który również kolaborował jakby tutaj z nazistami, prawda, podczas II wojny światowej. Dla ciekawostki powiem jeszcze, że serwery, cała ta infrastruktura, która miała obsługiwać system PESEL, była oparta na urządzeniach niemieckiej firmy Siemens, co tutaj daje nam kolejny obraz tego, co działo się cały czas, co dzieje się u nas na naszym tutaj lokalnym podwórku. Dzięki takiemu systemowi PESEL, na przykład w Niemczech, a wiemy, że Niemcy to jest kraj, który wymagają zarządzania, wymagają silnej ręki do prowadzenia. W Niemczech sterowano przydziałami na uczelnie wyższe, czyli doskonale wiedzieli, kto może się dostać na taką uczelnię, a kto nie powinien się dostać. Następna sprawa, wiedzieli jaka ilość tych ludzi może się dostać na uczelnie wyższe, jaka ilość ludzi może się dostać gdzieś tam na taki kierunek czy na inny, po to, żeby po prostu ten system nie został przeładowany ludźmi niepotrzebnymi w danym, dajmy na to, kierunku, prawda, naukowcami, którzy będą bezużyteczni właśnie dla systemu. Właśnie dlatego też w Niemczech ten system IBM-owski, odpowiednik PESEL-a, nie pamiętam jak się wtedy to nazywało w Niemczech, jak się to nazywa ten numer, ale on właśnie służył i służy do tej pory do tego, żeby to w jakiś sposób segregować i zarządzać tym zasobem ludzkim, oprócz identyfikacji, która notabene jest nadal jak najbardziej użytkowa i używana po dzisiejszy dzień. Dalej, obecnie Niemcy, tak jak większość, wspominałem już w poprzednim z jednych z swoich vlogów, pracują nad systemem właśnie Gaia X. Gaia X jest to system, który ma taka strefa informatyczna, która ma na celu stworzenie takiego imperium. Wiadomo, Niemcy mają zawsze zapędy imperialistyczne i chcą jakby stworzyć własne imperium cyfrowe. I to imperium cyfrowe właśnie nosi nazwę Gaia X. To jest bardzo łatwe do znalezienia, można sobie to wygooglować. Jeżeli to kogokolwiek interesuje, zapraszam do pogłębienia wiedzy w tym kierunku.
Ja tu nie będę się za bardzo wiele o tym wypowiadał, ponieważ ten czas tego filmiku jest mocno ograniczony. Jak i globalizacja, tak i cyfryzacja idą w parze, dlatego tutaj słyszymy często od głównych frontierów całej tej globalizacji o tym, co nas czeka w niedalekiej przyszłości, że niedaleka przyszłość to będzie po prostu przejście całkowicie do świata, do strefy, do warstwy metaversum, gdzie aby ochronić planetę, musimy jakby zwiększyć swoją aktywność w świecie cyfrowym, zmniejszyć aktywność w świecie realnym, a zwiększyć swoją aktywność w świecie cyfrowym. Po co? Ano po to, żeby po prostu nie konsumować zbyt wiele, nie zanieczyszczać tej naszej planety, Ziemi, niepotrzebną aktywnością, niepotrzebnym przemieszczaniem się, niepotrzebnymi przedmiotami. Bo wiadomo, w świecie cyfrowym, w świecie meta, większość tego typu rzeczy może być realizowane za pomocą cyfrowej technologii, czyli podróże cyfrowe, jakieś tam gogle cyfrowe, czy też awatary, które możemy na przykład kupować, ubrania cyfrowo, prawda? Nie musimy tych ubrań kupować fizycznie, tylko można to zrobić cyfrowo. Więc do tego stopnia chcą tutaj nas doprowadzić zarządcy tego świata, aby ten świat wyprzedził jakby ten świat realny, żeby był priorytetem dla szerszych mas. Ktoś powie zaraz, hola, no ale jak to będzie, skoro nie będzie produkcji, prawda? Nie będzie zarobku dla korporacji. To nie jest do końca tak, bo oni mają to bardzo dobrze przemyślane, ponieważ cała ta jakby produkcja, cały ten świat ma się przenieść właśnie do świata wirtualnego. I tylko niewielka jego część tego będzie jakby taką oddelegowana do tego świata realnego, prawda? Więc po to jest to cała depopulacja, żeby tej ludności było znacznie mniej, pod pretekstem oczywiście ochrony środowiska, pod pretekstem ochrony planety i tym podobnych pierdół, rodem z jakiegoś tam podręczników zielonych, a wiadomo, zielony to jest niedojrzały czerwony, czyli tak naprawdę komunista, tak? I teraz wracając na tory, właściwe tory naszej dzisiejszej tutaj pogawędki. Kiedyś, zobaczcie, żeby osłabić taką Polskę, Niemcy musieli wywołać wojnę, musieli wyjść fizycznie na ten teren, zdobyć go fizycznie, prawda? Wyłapać tych wszystkich naszych mądrych ludzi, średnio mądrych i całkiem głupich czasami, wywieźć ich gdzieś tam, zutylizować w jakimś obozie koncentracyjnym. To były cholerne koszty, to było cholerne przedsięwzięcie logistyczne, które no, kosztowało Niemców no, bardzo dużo wysiłku, czasu i nie było efektywne w tym wszystkim. W dzisiejszym czasie cyfryzacji jest to no, bardzo proste. Zobaczcie, mieliście tutaj przykład ostatniego czasu, za czasów Dawida XIX. Co się stało? No, większość zapreparatowani zostali właśnie ludzie rzekomo tak zwani wykształceni, tak? Czyli tam inteligencja. Mieliście przykład nawet na uczelniach poznańskich, gdzie całymi jak domino ludzie odpadali
z tego świata, więc tutaj zastosowano nowe technologie, nowe metody depopulacyjne, które no, są bardziej efektywne i działają znacznie bardziej humanitarnie, zgodnie z nową agendą tutaj globalistów. Co dała nam informatyzacja? Informatyzacja dała nam możliwość zdalnej pracy, tak? To jest, z jednej strony to jest świetna możliwość. Ja osobiście wykorzystuję zdalną pracę od około co najmniej 15 lat w swoim przypadku. Obecnie już nie. Po tym całym, do czasów Dawida XIX, no, ta zdalna praca była bardzo często, wywoływała jakieś takie zdziwienie o niektórych, jak to można pracować gdzieś tam z drugiego końca świata, programować coś, czy wykonywać pewne rzeczy. Po czasie tutaj panowania Dawida XIX to się radykalnie zmieniło, ludzie zostali przeszkoleni bardzo szybko, większość już pracuje zdalnie, nie potrafi pracować zdalnie, potrafi wykorzystywać już tą technologię do pracy zdalnej. Wdrożono również technologie przesyłowe, czyli te wszystkie tematy światłowodowe, czyli pojemności sieci, czy też mobilnego właśnie dostępu do internetu w postaci tamtych wszystkich sieci komórkowych. Zaktualizowano je o nowe możliwości, nowe szybkości, nowe pojemności. Także praca zdalna stała się tutaj tak powszechna, jak po prostu wyskoczenie po bułki do najbliższej Żabki czy Biedronki. Praca zdalna, co ona daje? Ta cyfryzacja. Praca zdalna daje to, że możemy być bardziej mobilni i o to właśnie chodzi, bo w nowej tej agendzie zrównoważonego rozwoju nie będzie już takiej pracy jako takiej stałej, czyli tak jak znaliśmy tą pracę do tej pory, że siadaliśmy jednym ciągiem 30-50 lat w jednym miejscu i do widzenia. Nie. Tutaj raczej będzie że będą ograniczane stopniowo, z roku na rok będzie coraz mniej tych stanowisk pracy. Te stanowiska pracy będą zastępowane w dużym stopniu tam, gdzie można je zastąpić. W pierwszej fazie jakimiś tam automatami, robotyzacją i tym podobnymi rzeczami, a później ludzie zostaną zmuszeni jakby do tego, żeby być mobilni w tym, co się robi. Czyli dzisiaj jesteś tu, wykonujesz pracę, a jutro wykonujesz tą pracę gdzieś tam w drugim końcu Europy, czy tam w drugim końcu świata. Także tutaj też w tym jakby ta cała informatyzacja, cyfryzacja, ona udostępnia tego typu właśnie możliwości, żeby sobie nie mieć nic i spokojnie pracować gdzieś tam z jakiejś dziupli w drugim końcu, prawda, kontynentu, świata czy kraju. Pewnie zauważyliście też, swego czasu było tutaj bardzo duży wysyp takich kanałów, które prezentują, jak tu van life, jak prowadzić życie z mobila, jak wykonać samochód, nie mieć domu, a mieć taki wóz drzymały, którym się przemieszczamy. Te właśnie kanały, one były promowane, one są nadal promowane. W tej chwili troszeczkę mniej, to już się troszeczkę schłodziło, ale były promowane przez system do tego, aby ludzi pobudzić, do tego, aby zaczęli wieść taki sposób życia, prawda? Chodziło tutaj o to, że wiadomo, człowiek, który nie ma stałego miejsca, jest oderwany od rodu swojego, od rodziny, on jest słaby. Dzisiaj jesteś tu, jutro jesteś tam, nie masz tam już jakichś tam powiązań, układów i tak dalej. Bardzo łatwo jest tobą sterować.
I co się działo? No, często ludzie sprzedawali jakieś tam mieszkanie, sprzedawali dom, kupowali camper, vana, czy tam jakiegoś tam innego woza drzymały i wędrowali jak cyganie po Europie, po świecie, pokazując, jak to jest wspaniale jeździć dookoła, pracować zdalnie, jaka to jest wspaniała wolność, jaki to jest cud życia, prawda? Także to też jest w pewnym sensie naganianie przez system w tym kierunku, bo wiadomo, jeżeli ktoś się zwolni z tej pracy, oderwie się od tej pracy, on już nie będzie, że tak powiem, miał powrotu do pewnych rzeczy. Sprzedał dom, stracił dom, prawda, jeździł i no to jest takie, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, tak? Także tak to tu mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o tego typu korzyści z cyfryzacji. Tak więc ten świat cyfrowy, który nas tak coraz bardziej zaciska nam tą pętlę na szyi, który nas tutaj coraz bardziej otacza, będzie coraz to bardziej agresywny w tym, co będzie się działo koło nas. Będzie na nas wymuszał pewne zachowania, pewne reakcje, dostosowanie się do tych, do właśnie tych właśnie nowych technologii cyfrowych, cyfrowy pieniądz, cyfrowa praca zdalna, cyfrowa zabawa, prawda, gry, czy tam cyfrowa praca, większość rzeczy od strony cyfrowej. Dlaczego cyfrowe? No bo cyfrowe technologie wbrew wszystkiemu są bardzo łatwe do kontrolowania. Przy jakichś analogowych sprawach, no jest to dużo trudniejsze do zapanowania nad taką ilością właśnie jednostek. Przy cyfryzacji jest to banalnie proste, ograniczone jest jedynie wyobraźnią informatyków i mocami obliczeniowymi maszyn, które no coraz to większe są, konstruowane są z większą wydajnością, z większą szybkością, prawda, do tego typu celów. Serwery, nie serwery. Również samo to medium, czyli przesyłowe, czyli światłowody, sieci jakieś tam, czy infrastruktura ta przesyłowa również jest cały czas uaktualniana, modernizowana, przystosowywana właśnie do celów większych i coraz to większych przesyłów internetu rzeczy, tak? Bo internet rzeczy to jest właśnie to, o czym wcześniej powiedziałem, od człowieka, tak? My też jesteśmy tam jakimś numerkiem, PESEL, czy czymkolwiek, który będzie gdzieś tam zidentyfikowany, kończąc na jakimś tam czujniku w lodówce, który jest w stanie stwierdzić, czy jest odpowiednia temperatura, czy to dane, nie wiem, kefir się zepsuł, czy nie zepsuł się. Także tak to tutaj, taka nas czeka tutaj przyszłość. I od technologii, od tej cyfryzacji nie ma tak naprawdę odwrotu już. To jest tak jak ta maszyna parowa, ta rewolucja przemysłowa, która już ruszyła. Możemy jedynie próbować to w jakiś sposób używać tylko i wyłącznie do naszych celów, blokować możliwość kontroli, czy blokować możliwości patologicznego wykorzystania właśnie tej technologii właśnie do patologicznych jakichś rzeczy, które no, nie są dobre dla nas oraz nie są dobre, nie są korzystne dla całego ogółu, dla ludzkości. Jeszcze na sam koniec powiem na temat wojny. Wojna w tej chwili się odbywa już w sieci. Tego typu wojny, jakie pamiętamy z historii,
z dawnych właśnie czasów, one już odchodzą do lamusa, dlatego no, to są jeszcze takie ostatnie podrygi, gdzie tam utylizuje się te stare rupiecia, stare złomy, gdzieś tam na Ukrainie, czy w jakichś tam innych krajach afrykańskich, gdzie się napierdzielają żywcem, motkami, siekierami i kałasznikowami. Ale mówię, większość w tej chwili to będzie wojna na zasadzie w sieci. Ta wojna również ewaluuje i te całe pojedynki tych mocarstw również będą wędrowały w stronę właśnie tutaj cyfrowych technologii hakerskiej, wykradania danych, wyłączania, nie wiem, zdalnie można wyłączyć pewne urządzenia, elektrownie zdetonować oraz, nie wiem, czy satelitę wyłączyć. Także tutaj jest bardzo, bardzo szeroka gama możliwości i te możliwości właśnie już te wszystkie mocarstwa, które są znaczące oczywiście, wykorzystują. A taka wojna na zasadzie napierdzielania się garnkami po głowie, no to tylko jeszcze tam gdzieś tutaj siedzi w głowie tych naszych tumanów zarządzających tymi dzikimi polami w Polsce i to wszystko. Także trzeba iść, jak to mówią, z cyfrową falą. No i moi drodzy, no to by było na tyle. Myślę, że wszystko powiedziałem. Jadę na freestylu. Jadę z głowy. Jeżeli coś pominąłem, to pewnie kiedyś jeszcze w którymś z następnych moich vlogów postaram się o uzupełnienie materiału. Życzę Wam dużo pięknej pogody. Życzę Wam dużo radości, dobrego nastroju i dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli podobało się, jeżeli uważacie, że mówię jakieś w miarę wartościowe rzeczy, nie pierdzielę głupot, zostawcie po sobie ślad w postaci łapki, subskrypcji czy tam dzwonka i zapraszam Was do następnych, do śledzenia mojego tutaj kanału YouTube'owego. Serdeczności, bywajcie w zdrowiu i do usłyszenia, do zobaczenia.